Cześć, 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 witajcie w kolejnym dniu naszej podróży do Portugalii. Ja nazywam się Michał Rusin, to jest moja córka Ala. Przypominamy, że jedziemy z Krakowa do Nazar zobaczyć największe fale. I z nami jest dzisiaj Wiktor. Das is Wiktor. Hallo. How you doing, man? Good. He's the, to jest bratanek Wolfganga, mojego ziomka, którego poznałem na Sri Lance, ale już poznaliście w pewnym epizodzie. Co robimy dzisiaj? Mianowicie szukamy stroju kąpielowego, nie tylko dla Ali, ale nawet i dla mnie, ponieważ no, tak się pakowaliśmy, że wzięliśmy kurtki zimowe na Szwajcarię, a nie wzięliśmy zwykłych strojów kąpielowych. I dzisiaj chcieliśmy się ochłodzić. Po wczorajszym dniu, kiedy odpoczywaliśmy i przyjechaliśmy ze wschodniej Austrii od jednych dziadków, właśnie bratanka, bo Wolfgang ma dwóch bratanków, Wiktora i Tobiasa, i przyjechaliśmy ze wschodniej Austrii tutaj na przedmieścia Linzu, gdzie mieszka jego mama. Przepraszam. Mało tego, okazało się, że mama Wolfganga ma dzisiaj urodziny i mamy jakąś specjalną tam zaproszenie na kolację, zrobiła nam fantastyczne śniadanko, wchodzimy tu do centrum i taka mała drobnostka, Ala się tu za chwilę pewnie speszy, ci dwoje urodzili się tego samego dnia w tym samym roku. Ala jest trochę starsza od Wiktora, chyba o 5 godzin, ale niezły zbieg okoliczności, że się w tym samym dniu urodzili, ale to już chyba mówiłem, nie? To jeszcze trzeci raz powiem. Oni się urodzili w tym samym dniu. Tego samego miesiąca i mało tego samego roku. Dzisiaj Ala wzięła swój portfelik, w którym tutaj są jakieś eurosy. Będzie płacone, czy tatuś płaci? Nie wiem. Zobaczymy. W każdym bądź razie lecimy jakiś strój znaleźć, nie? No to gdzie Ala jedzie? Który sklep? Nie wiem, na to się nie znam. Ali się wydaje, że to jest obciachowe, że ja tutaj vloguję, no ale cóż, trzeba pracować, nie? Kiedy Ala próbuje znaleźć jakiś strój, mówiła, żeby nie filmować, ja spróbuję coś powiedzieć po niemiecku. I will try to learn some German. Oh, Wie heißt du? ich heiße Viktor, wie heißt du? Ich bin Michael. Wie geht's dir? Sehr gut. Das freut mich, das freut mich. Das ist sehr schön Tag. Es ist ein schöner Tag. Ein schöner Tag. Yeah, yeah, yeah. It's getting there. Now you have to teach me Polish. Okay. Chrząszcz Chrząszcz brzmi brzmi w w trzcinie trzcinie Strzebrzeszynie. Szebrzeżynie. Very good, very good. Now together. Chrząszcz brzmi Chrząszcz brzmi w trzcinie w trzcinie w Strzebrzeszynie. w trzcinie. So good. Powiedziałem mu, co to znaczy po angielsku, że to skarabeusz robi chrząszcz brzmi w trzcinie, w Strzebrzeszynie po prostu. Can you say that similar in German? Like the water bug makes a noise in the grass. Käfer macht ein Geräusch im Gras. That's, I think, easier. To chyba łatwiejsze, nie? Let's go. Jaki kolor? Czarny. Dobra, no to do przymierzalni. Wybieramy strój dla Ali. A ja zapomniałem, że ja też potrzebuję kąpielówki. Ale ja nie muszę przymierzać. 0.5. Should be okay. This is how you check the trousers. This length, unless your belly is like this. Cwaniaczku, właśnie się kapnąłem, że nie poszło to z twojego portfelika. Trudno? Ile te zakupy nas kosztowały, pani księgowa? 26 euro. Z czego 6 euro moje gacie. Dobra, trzeba jeszcze pranie wyciągnąć, bo tutaj sobie zrobiliśmy. A gdzie jest pranie? Ale skarpetka jest. Braka chciała ugryźć skarpetkę. Ktoś wywiesił. A, to pewnie babcia. Zobaczymy na tarasie. Gdzie tu się wychodzi? Tam już jest pozasłaniane. Tu się wychodzi na taras. No i mamy Ali skarpetkę. Szukamy. U was też tak jest czasem, że pralka zjada skarpetki? Albo próbuje ukraść? O,
pięknie świeci. Dzisiaj nie ma ani jednej chmurki na niebie. Ludzie się często mnie pytają, jak to sobie radzę w podróży z praniem po prostu. No czasem tak właśnie wynika, że jest się u kogoś i trzeba szybko zareagować rano, ale gorąco tu jest, rany boskie, nie stanę na tych deskach zbyt długo. A jeżeli nie ma u kogoś, no to w pralni, ewentualnie gdzieś tam w hostelu, albo na mieście są też takie, w Krakowie też widziałem, u nas na Kazimierzu. Są takie po prostu pralnie na monety. Różnie to wygląda, ale najdroższa była w Wiedniu, jakiejkolwiek prałem. Praliśmy Zalą, nie wiem ile mieliśmy tego prania, może ze 3 kilo. 20 chyba euro zapłaciliśmy, 19,70. Bardzo drogo. W krajach afrykańskich jest dosyć łatwo znaleźć punkt do prania, ponieważ no, praktycznie w każdym hotelu ktoś tam jest na zapleczu i często jest taki deal, że płaci się jakieś grosze, a nawet kilka razy spotkałem się z taką sytuacją, kiedy pani, która mi pomogła wyprać, po prostu zrobiła to za mydło albo za proszek do prania, żeby ona też sobie mogła wyprać. Dobra, gacie kupione, wyposażone, znaczy jeszcze nie ubrane, ale ekipa jest prężna. Jedziemy na basen. To nie jest śmieszne, ale przed chwilą co mi się stało, na samym końcu tego zjazdu na kolanach nogi mi się jakby podwinęły i rozjechały mi się kolana i ciężar ciała docisnął i kolana się tak jakby zgięły do środka, coś mi tam szczeliło. Ala się tak patrzy, nic nie musi mówić, ja wiem. Stary, a głupi. Uncle Wolf, what's the time? The time? I think it's time for the Polish joke. Yeah. Okay. The President of America and the President of Germany and the Polish schoolboy are sitting in an aeroplane. When they fly away, the pilot says to the schoolboy, "Oh, hopefully we are not having an air crash because we only have 3 parachutes here." Suddenly, in a high of 10,000 meter, the engine stops. So the pilot says, "Oh my God, we are crashing." And the President of America says, "America first!" Grabs the first parachute and jumps out of the aeroplane. The German minister says, "Oh, I have to do it for my country. Germany first!" Grabs the next parachute and jumps out of the aeroplane too. The pilot looks at the Polish schoolboy and says, "Fuck, now we are 2 persons and we only have 1 parachute." But the Polish schoolboy says, No, the American guy was flying with my school bag." Ha. To śmiechy, chichy, ale kolana mam po prostu zmiażdżone. Poszedłem poprosić o trochę lodu, dostałem bez problemu. Całe napuchnięte. Kurczę, Felek, no nie chcę nic gdybać, ale no, wyprawa stoi trochę pod znakiem zapytania. Zostaliśmy zaproszeni z Alicją na kolację urodzinową mamy Wolfganga. Jesteśmy tutaj gdzieś na przedmieściach miasta Linz, niedaleko miasteczka z Świętego Floriana. No i zaprosiła nas na kolację do restauracji na pole golfowe. Jeszcze nie wszyscy są, ale już możemy się stuknąć. We can make a toast.
Alles Gute zu dich Geburtstag. Vielen Dank. Prosit. Rosit. Nogi mnie tak potwornie bolą, że nie wiem, czy będę w stanie jutro kontynuować, ale to będzie jutro. Dzisiaj mamy fajną uroczystość, są 72 urodziny mamy Wolfganga. Właśnie się pytała, ile ja mam lat, Ala, mama, rodzina. Fajnie tak się spotkać, bo tak jak zawsze powtarzam w tych swoich moich różnych podróżach, no wszyscy jesteśmy prawie tacy sami tam. Mamy te same potrzeby, a różnimy się jakimiś tam może swoimi różnicami kulturowymi, co jest oczywiście piękne, ale potrzeby mamy te same. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla Pani. Ala się dziwi, jak ta trawa tutaj jest przystrzyżona i tłumaczy jej, że na tych plackach najbardziej zielonych to jest najłatwiej uderzyć jak na dywanie. Idziemy właśnie dotknąć i sprawdzić to. O, tutaj jest specjalnie, żeby było trudniej, więc jest dłuższa trawa zostawiona. Tutaj macie taką linię właśnie troszeczkę bardziej przystrzyżoną, a tu już jest tak zwany green. I to jest naturalne, patrz. No dotknij się. Oni to chyba codziennie muszą stąd kupować. No może, no tyle to wiesz, ile utrzymanie kosztuje tego? Jak to jest ileś tam kilkanaście hektarów? 18 dołków. Wypytaliśmy tutaj pani, która jest w obsłudze, chociaż pani za dużo aż tak nie wie. Śmiała się, że więcej zadaje ciężkie pytania. No ale grałem kiedyś na PlayStation w golfa, więc się tym interesuję i oglądałem w telewizji. Chociaż w golfa tak na żywo grałem tylko raz w Anglii, ale nie na takim tutaj polu golfowym, jak tutaj jesteśmy. Jest w rankingu 10 najlepszych pól golfowych w ogóle w Austrii. Membership kosztuje, czyli członkostwo 3000 euro. Chyba na rok, tak, ale to jest tylko członkostwo, żeby należeć do klubu, około 560 członków chyba tu mają wpisanych, nie? Ale żeby ktoś zagrał na przykład, kto jest spoza klubu, to musi być gwarancja tego członka. Jest normalne zasady, tak jak w innych tych. Gadam jak stary, kurde, Tiger Woods, nie? Co? Tiger Woods, najsłynniejszy golfista świata w historii. Przyszła dalsza część ekipy, czyli Wolfgang i Tobias. W moim wypadku nie trzeba zbyt dużo myśleć. Mianowicie wybieram klasyka. No chyba każdy rozumie, o co chodzi. A ty, Ala, co bierzesz? Burgera jakiego? Jak się nazywa? Surf and turf? Jeszcze się Ala tak okaże, że będziesz wcinać mojego Wienerschnitzla, a ja twojego burgera. Jest taka możliwość? No, jak mi dadzą jakąś majonezę. To trzeba powiedzieć, że bez majonezy. Ale nie było napisane, że jest. Wizyta w Austrii nie byłaby kompletna bez zjedzenia klasika, czyli Wienerschnitzla. A tutaj jeszcze ja, ale skla. Tutaj dodają jeszcze sos z czarnych porzeczek, tak? Black currant sos. Delikatne mięsko otoczone wspaniałą panierką, skropione zroszoną szronem, cytrynką, w akompaniamencie austriackich ziemniaczków z koperkiem. Niom, 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 niom. Pozdrawiamy pana Roberta. Dobra, ale teraz ty, jak pan ma w stylu, albo w swoim stylu. Jak ten burger, z czym on jest i czy jest dobry? No mamy krewetki, guacamole, ser jakiś taki mega pomarańczowy. Mimolet. Tak.
i mięso i sałatę. Dobry? Bardzo dobry, chociaż nie taki dobry jak burger tacie. Kiedyś prowadziłem burgerownię o nazwie Burger Tata, kto wie to wie, ale się wyczerpałem po 9 latach w tym zawodzie. Trochę COVID dobił inne czynniki, ale nigdy nie jest za późno na zmianę swojego życia i tak wystartowałem z pomysłem właśnie solo po planecie. Siadłem z kartką papieru, co tu robić i staram się po dziś dzień, no można powiedzieć, z tego żyć. No, jeszcze to nie wychodzi tak do końca. Myślę, że z waszym wsparciem dojdę do takiej wprawy, że będę mógł po prostu sięgać dalej po marzenia i realizować też wasze, bo dużo ludzi ogląda właśnie moje programy, mówiąc: o, fajnie, że ty tam jedziesz, spełniasz moje marzenia i rób to dalej. Amen. Very famous in Austria, the saint of the firefighters. His name is Florian. This is the guy. And he's standing with his feet on a burning house. And there is a common sentence. I pray to Florian, and it says, "Dear Saint Florian, let my house stand on the ground. Whatever you do, burn other houses down." And this is the monastery. It's here since hundred of years, and of course it made the whole area rich, and of course it keeps the priest rich by the farmers since hundred of years. Yeah, it's very beautiful if you come here in on Christmas on the 24th of December, because then here on the tower they are doing this thing, and it's very mystical, and they have a core of young boys, and they are famous all over the world. And of course these boys are also singing on the 24th of December here in this monastery with an awesome acoustic, of course. Maybe we can enter now here. Ah, you hear them now? You hear them? Wolfgang mówi, że nie ma co tu stać na zewnątrz, tylko włazimy do środka, żeby posłuchać tego chóru, co tam w środku trenuje dzisiaj. Ale nie to są młodzi chłopcy, tylko jacyś seniorzy. Ale wbijamy. As soon as they're done, I'm diving all these coins out, of course. And what are you going to do with this all money, man? Where would you like to go? I would go to the winery keller. It's the shortest way to luck here. Szukam Wolfganga. I knew that I'm going to. Course always makes me thirsty. In this ambient, am I on air? All right.
So in this ambient, if you look up here in this monastery, I think finally for today it's time for the Polish joke. 3 old vampires are sitting in a Polish monastery in the middle of the night. The first vampire says, "I'm hungry for blood." Jumps out of the window and flies into the dark night. 15 minutes later, he comes back, blood all over his face, dropping. And he says, "Can you see the village down there? It's now dry from blood." So, 10 minutes later, the next vampire, very old one, says, "I'm so hungry for blood." Goes to the same window, jumps out, flees into the dark night, like here. 10 minutes later, he's coming back. Blood all over his body, over his face. He said, "Do you see this little monastery up the hill? It's now dry from blood." Yeah. 10 minutes later, the other vampire, also a very old guy, says, "I'm hungry for blood too." Goes to the window, jumps out in the night, flees. 3 minutes later, he's coming back and his face all over from blood, dripping from his nose. And he says, "Do you see that tree over there?" The two say, "Yeah." "I didn't see him at all."